Odpoczywanie w ogrodzie, kontakt z naturą to wspaniała sprawa, ale ja zajmuję się technologią, więc powiem Wam, co zrobić, aby Wasz ogród był smart, bo przecież smart home to nie tylko to, co jest wewnątrz, ale i na zewnątrz. Oto 5 ciekawych rozwiązań, które umilą Wam czas spędzony na zewnątrz, a niektóre wykonają za Was ciężką robotę. Ja jestem Alo i zapraszam na dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. Musicie wiedzieć, że ten odcinek zawiera reklamę marki Stiga. Czy zdarzyła Wam się taka sytuacja, że wyszliście z domu i nie wiecie, czy zostawiliście coś włączonego, czy nie w ogrodzie i chcielibyście to ewentualnie zdalnie wyłączyć? Oto Smart Listwa, czyli rozwiązanie na tego typu problemy, dzięki któremu zdalnie za pomocą smartfona możemy włączać czy wyłączać dane urządzenia, np. światełka w ogrodzie. Ta Smart Listwa Meros ma klasę odporności IP44 i co ważne, nie jest potrzebna tutaj żadna centralka. Wszystko dzieje się za pomocą sieci Wi-Fi 2,4 GHz, a konfiguracja jest banalnie prosta. Wspiera wiele różnych systemów smart home, m.in. ten od Apple, czyli HomeKit, ale także możecie podłączyć ją do Google Asystenta czy Alexy, no i oczywiście na Androidzie także znajdzie się odpowiednia aplikacja. Po podłączeniu i skonfigurowaniu możecie zdalnie za pomocą smartfona sterować podłączonymi urządzeniami, włączać je i wyłączać, czy zaplanować harmonogram uruchamiania lub ustawić go zgodnie ze wschodem czy zachodem słońca. Co istotne, każdym gniazdkiem można też sterować osobno. Mówiłem Wam, że urządzenia mogą wykonywać ciężką pracę za Was. Mam tu na myśli autonomicznego robota koszącego Stiga A1500, o którym już jakiś czas temu na naszym kanale pojawił się film. Dzięki temu możecie zapomnieć o konieczności koszenia trawnika, ponieważ robot koszący będzie to robił regularnie za Was. Niewątpliwą zaletą tego autonomicznego robota koszącego jest też brak konieczności wkopywania w ziemię kabla ograniczającego, co często mogłoby wiązać się nawet z przebudową ogrodu czy rozbieraniem kostki brukowej. Dzięki temu, że trawnik jest często koszony, nie ma też konieczności wywożenia skoszonej trawy, bo pozostaje ona na trawniku, dodatkowo podnosząc poziom wilgotności i może także stanowić naturalny nawóz. A co najważniejsze, pozostaje przy tym praktycznie niewidoczna. Nie musicie także martwić się o hałas, bo w przeciwieństwie do tradycyjnej kosiarki robot koszący jest niemalże niesłyszalny. Dzięki łączności GPS i sieci LTE obszar pracy ustawiamy z poziomu aplikacji. Konfiguracja jest dość prosta, wystarczy przejechać obwód ogrodu, a urządzenie zapamięta położenie. W aplikacji dostosujecie także obszary wykluczone z koszenia, jeżeli gdzieś znajduje się przeszkoda, czy na przykład nowo posadzone kwiatki, a także ustawicie, w jaki sposób robot ma kosić Wasz trawnik. Model Stiga A1500 może dziennie skosić aż 1500 m2 w zaledwie 2 cyklach, ale harmonogram można elastycznie modyfikować. W ofercie producenta znajdują się także inne modele autonomicznych robotów koszących przeznaczonych na większe obszary ogrodów, a link znajdziecie na dole pod tym filmem w opisie. Czymże byłby smart ogród bez możliwości podglądu zdalnego, co się w nim dzieje? Dlatego mam tutaj dwie kamery. Pierwsza to Reolink, która nie wymaga połączenia Wi-Fi, ponieważ łączy się z siecią LTE i dzięki temu może transmitować obraz, a druga kamera to Esvis, która wymaga połączenia Wi-Fi, nie ma tutaj wbudowanego modułu LTE. Niezależnie jednak, którą opcję wybierzecie, obie mają wbudowany akumulator i do zasilania czy ładowania baterii można użyć małego panelu słonecznego lub też podłączyć ją bezpośrednio do zasilania zewnętrznego. Z poziomu aplikacji dostosujecie obszary działania czy sposób alarmowania, co może przydać się jako zabezpieczenie Waszego ogrodu pod Waszą nieobecność lub sprawdzania, co się w nim dzieje zdalnie. Kamery oferują także obustronną komunikację. Zobaczcie, jak to wygląda. Klikam rozmawiaj i teraz mogę mówić. Słychać to tu? Słychać to tu? I ja też słyszę, co się dzieje. Mogą także pracować w nocy dzięki wykorzystaniu diod podczerwieni. W międzyczasie trochę się ściemniło, więc przyszedł czas powiedzieć o smart gadżetach, które przydadzą się na wieczory spędzane w ogrodzie. Ciekawym rozwiązaniem na kino w ogrodzie może być mały, przenośny projektor, taki jak na przykład ViewSonic M1 Mini Plus. Przede wszystkim działa on bez kabli. Wystarczy naładować baterię, znaleźć kawałek jakiejś białej ściany lub rozwiązania
rozłożyć prześcieradło i już możecie oglądać filmy. Sam projektor w trybie Eco według producenta wystarczy na 1,5 godziny projekcji. Doładować go można za pomocą złącza USB-C, ładowarka znajduje się w zestawie. Warto dodać, że wspiera on ładowanie z przewodu USB-A do USB-C, a nie w standardzie PD. Na pokładzie tego urządzenia znajduje się prosty system Smart TV, a nawet Smart Projector. Znajdziecie tutaj na przykład aplikację Netflix, ale możecie także zrobić lustrzaną kopię ekranu swojego telefonu. I działa to tak. W zestawie znajduje się także mały pilocik, na przykład do regulacji głośności, ale czasem może być konieczna myszka podłączona za pomocą portu USB, aby nawigować po tym systemie. Jak słyszycie, na pokładzie tego projektora znajduje się nagłośnienie. Jest ono sygnowane marką JBL, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć do tego projektora na przykład zewnętrzne nagłośnienie za pomocą Bluetootha. Z internetem łączy się za pomocą Wi-Fi, ale jeżeli nie macie zasięgu w swoim ogrodzie, możecie także zrobić hotspota z telefonu. Jeżeli wbudowany system Wam nie wystarczy, no to możecie podłączyć zewnętrzne urządzenia, jak na przykład laptopa, konsolę czy przystawkę smart za pomocą złącza HDMI. I tak jak już wspominałem, jest tutaj na pokładzie również złącze USB, do którego możecie podłączyć na przykład pendrive'a, z którego też będziecie odtwarzać dane multimedia, i jest też złącze ładowania. Cena tego projektora oscyluje w granicach 1000 zł, jednak na rynku jest wiele różnych innych małych projektorów, jak na przykład ten od Benku, który jakiś czas temu również Wam pokazywaliśmy. Mamy zmrok, więc warto powiedzieć o oświetleniu, ale niezwykłym, bo oświetleniu Smart RGB. Mamy tutaj dwa rodzaje oświetlenia od firmy LSC Smart Connect, reflektory i lampy. Sam montaż jest dość banalny. W jednym zestawie znajdują się 3 źródła światła z przewodem o długości 5 metrów do zasilania, a do tego adapter sieciowy oraz akcesoria montażowe. Ja zamontowałem lampy na wbijane w ziemię szpikulce. Po przeprowadzeniu przewodów i podłączeniu wystarczy pobrać aplikację z Google Play lub App Store i sparować je z naszą siecią Wi-Fi 2,4 GHz. Żaden dodatkowy hub nie jest wymagany. Warto jednak podkreślić, że sieć Wi-Fi musi mieć wystarczający sygnał w ogrodzie, aby to wszystko poprawnie mogło działać. Połączyłem moje oświetlenie w grupę. Teraz, jak widzicie, mogę sobie zmieniać jasność koloru białego. Przechodzę teraz w tryb RGB. Tu sobie wybieram kolory i przy kolorach również mogę zmieniać jasność. Możemy także różnego rodzaju sceny tutaj uruchomić, a także zrobić harmonogram. To rozwiązanie jest dość przystępne cenowo. Tak jak już mówiłem, nie wymaga żadnego dodatkowego huba, żeby to wszystko działało. Wystarczy tylko Wi-Fi. Natomiast są rozwiązania także droższe, które oferują inne protokoły łączności, mają wyższą moc, czy też wyższą klasę odporności na warunki atmosferyczne, takie jak na przykład Philips Hue. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, który z dzisiaj przedstawionych gadżetów Wam się podoba najbardziej i oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Technostrefa i sprawdzić nasz najnowszy film. To tyle z tego miejsca. Mówił do Was Alo, dziękuję i na razie.